nie mam pojęcia, jak to się stało, że tyle lat już upłynęło, od kiedy założyłem ten kanał, a w serii poświęconej tytułom, które zmieniły moje postrzeganie świata gier komputerowych, nie znalazły się jak dotąd jeszcze Heroes of Might and Magic część 3. Będę z wami absolutnie szczery. Jest to jedyny tytuł, przy którym zdarzało mi się poważnie zarywać noce, idąc spać o 5 lub 6 rano, bo w przypadku innych gier zawsze jednak zwyciężał rozsądek. W Heroesach czas w dziwny sposób przestawał mieć znaczenie i 8 czy 10-godzinna batalia, której nawet nie udawało się skończyć przez ścinające z nóg zmęczenie, to zwyczajnie nie było nic ponadprzeciętnego. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii, której już od tak dawna nie kontynuowałem, a o której przez cały ten czas mimo wszystko mi przypominaliście. Nadszedł więc wreszcie moment, aby na chwilę znów zanurzyć się w świat kultowych klasyków. Jak dobrze wiecie, kanał Dr. Porginson jest miejscem, które kręci się wokół kilku specyficznych RPGów jednego studia, na czele których stoi dumnie Gothic. Dawno temu jednak, zanim po raz pierwszy zobaczyłem Gothica na oczy, w moim świecie muszę przyznać, że królowały Heroesy, choć ich fabułę niespecjalnie jeszcze wtedy rozumiałem. Rozgrywka była jednak tak intuicyjna i prosta, a dodatkowo opakowana w magiczne i kolorowe opakowanie, że to w ogóle nie miało znaczenia. To były te szczęśliwe czasy, gdy w późnowiosenne, prawie letnie popołudnia po szkole wracaliśmy z kolegą z klasy do domu, serdeczne pozdro Mateusz, jeśli oglądasz ten film, i pochłaniając tony przeróżnych słodyczy, kompletnie nie przejmując się światem, nawalaliśmy w ten tytuł. I chociaż teraz pewnie ktoś mógłby zarzucić, że to sentyment zakrzywia moją ocenę tej gry, zupełnie świadomie odpowiem, że nie. Mijają bowiem lata, wyprowadzam się z domu, zaczynam pracować, być odpowiedzialny, a różne głupoty powoli przestają mi wpadać do głowy. Okazuje się wtedy, że mając wolny wieczór z kumplem, jednogłośnie i bez większych ceregieli, odpalamy tego na obecne czasy przecież growego dinozaura i co najlepsze, wciągamy się w niego jak małe dzieci. I chociaż kampania, czyli tryb fabularny, oferuje nam ciekawą i wciągającą fabułę, to jednak właśnie rozgrywka wieloosobowa jest elementem wydobywającym z gry jej wszystkie atuty i sprawiającym, że chętnie wraca się do tego świata na małą partyjkę. Wydaje mi się zresztą, że to właśnie dzięki niej Heroesy stały się swojego czasu tak sławne i popularne. Cały mechanizm gry jest tak przystępny i nieskomplikowany, że bez problemu można go załapać już po pierwszym razie. Gra to strategia, dlatego generalnie wszystko zależy po prostu od dobrego planowania i podejmowanych decyzji. Na samym początku mamy w zamku praktycznie gołe ściany, a ponieważ to właśnie owo miejsce generuje nam w grze główny przychód oraz jednostki wojskowe, nasza głowa jest w tym, żeby o jego rozbudowę zadbać. Jak to zrobić? Wypuszczając się poza jego tereny i zajmując pobliskie stawy z klejnotami, kopalnie siarki i inne miejsca produkujące dobra, które od momentu zajęcia zaczynają te materiały dostarczać właśnie do naszego zamku, dając mu tym samym możliwość rozwoju. W trakcie tury możemy powiększyć naszą siedzibę tylko o jedną wybraną część. Dlatego, aby rosnąć w siłę, potrzebujemy przede wszystkim czasu oraz dobrego zarządzania surowcami. Nie każdy z nich łatwo dostać, a drogę do niektórych strzegą czasem zbyt potężne dla nas na początku stwory. To z kolei zmusza nas do powiększania armii, czyli idąc dalej do rozsądnego wydawania złota i rozbudowywania naszego zamku w strefy, gdzie ta armia może być tworzona. Innymi słowy, jest to taki system naczyń połączonych. Ponadto, grając przykładowo 2 osoby, mamy kumpla, który również ma swój zamek po drugiej stronie mapy i który w zależności od scenariusza może mieć z nami sojusz lub być naszym przeciwnikiem, dodatkowo mobilizując nas do bardziej wzmożonego wysiłku. Jeśli gramy z komputerem, to oczywiście także dysponuje on swoimi zamkami i bohaterami, których rozbudowywuje, więc tak naprawdę gra często staje się zwykłym wyścigiem zbrojeń, kto szybciej stanie się silniejszy i zacznie podbijać sąsiednie tereny, rozszerzając swoje wpływy i usuwając słabe jednostki. Takie podbite zamki dostarczają nam kolejnych dochodów, ale wiążą się też z osłabieniem naszej pozycji i to, co osobiście kocham w tej grze, to właśnie rozgrywka niczym partia szachów, której nie da się wyklikać, bo po prostu trzeba tam pomyśleć. Oczywiście uogólniam tu wiele rzeczy tak, aby dać wstępny wgląd w świat Heroesów. Do wszystkiego, co zaś powiedziałem, dorzućcie jeszcze naprawdę rewelacyjny soundtrack o baśniowym charakterze, a zobaczycie sami, jak małe znaczenie ma oprawa graficzna, gdy mamy do czynienia z bardzo grywalnym tytułem. Wydaje mi się, że jest to raczej mało prawdopodobne, aby ten kultowy klasyk przeszedł obok przynajmniej większości z Was niezauważenie. W Polsce mamy jego niesamowicie silną społeczność fanowską,
która pielęgnuje go po dziś dzień i jeśli jakiemuś tytułowi szczególnie należy się status legendarnej gry, to właśnie trzecim Heroesom. Produkcja z 99 roku, mimo upływu lat w pewnych kwestiach dalej nie ma sobie równych. Dlatego jeśli w jakiś ponury, smutny dzień będziecie się zastanawiać nad ciekawym tytułem do pogrania w 2 lub więcej osób, to naprawdę polecam właśnie tą turową strategię. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy i wy zarywaliście noce na bataliach i czy wciąż zdarza wam się odpalić ten równie nieśmiertelny co Gothic tytuł. Zobaczcie też inne odcinki z serii legendarnych gier, a jeśli wam się spodobało, zostawcie kciuk w górę i subskrybujcie kanał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.